Dzień dobry Państwu. Witam Państwa na kolejnym spotkaniu. Tym razem zaczniemy od zagadki. Zagadka pochodzi z książki Józefa Czapskiego Patrząc, eseje, artykuły o malarstwie. Przeczytam najpierw treść, która będzie przedmiotem tej zagadki. Na polski zaścianek narzeka już Mickiewicz. Ten sam Mickiewicz, wybitny poeta polski, byłoby wstydem przedstawiać, kim jest Mickiewicz Polakom. Dalej. I tak pisze w 1827 roku i tu jest zagadka, z jakiego miasta pisze Adam Mickiewicz list do Odyńca. Cytuję Adama Mickiewicza. Zostaliśmy się o cały wiek w literaturze. Tutaj każdy nowy wierszyk Goethego obudza powszechny entuzjazm. Zaraz jest tłumaczony, komentowany. Każdy romans Waltera Scotta natychmiast w obiegu, każde nowe dzieło filozoficzne już w księgarni, a u nas poczciwy Dmochowski uważa Georgiki Koźmiana za ideał polskiej poezji. Rozwiązanie zagadki na końcu naszego spotkania dla wytrwałych. Rozpoczynamy nową serię, która jest kontynuacją Tischneriady. Ta seria nosi nazwę Dostojewski i inni. Co łączy Tischnera, człowieka, filozofa, kapłana, który postanowił być ciasnym i tępym filozofem, polskim filozofem. Ciasnym i tępym filozofem Sarmatów, mitycznych przodków Polaków. Udało mu się być polskim filozofem. Nie dało mu się być ciasnym i tępym i chwała mu za to. A więc w skrócie stał się filozofem polskości. Cóż takiego filozofa może łączyć z Rosjaninem, pisarzem Dostojewskim, który nie był filozofem z wykształcenia, choć był jednym z najlepiej wykształconych ludzi swoich czasów, a do Polaków odnosił się, powiedzmy, przynajmniej z lekceważeniem. Tischner uznał, zresztą nie on jedyny, że jednak Dostojewski był filozofem. Podobnie jak uznał, że filozofem był Cyprian Kamil Norwid, polski poeta tworzący w podobnym czasie. Skąd takie przekonanie? Dlaczego właśnie czerpał z Dostojewskiego? Bo uznał, że w jego filozofii doświadczeniem źródłowym, tym a priori, a więc tym, które poprzedza jakiekolwiek rozważania filozoficzne, bo od czegoś trzeba zacząć, jest doświadczenie drugiego człowieka, a więc obecność tego drugiego człowieka przed nami. Tischner uważa, że bez tego doświadczenia nie jest możliwy tak zwany obiektywny świat. A więc jeśli by nie było obok innych ludzi, nie wiedzielibyśmy, że istnieje jakiś świat, jakikolwiek, a tym bardziej ten, który my uznajemy za obiektywny, a więc istniejący mimo nas. Z takim podejściem Tischner stał się filozofem dramatu, który toczy się pośród ludzi. Ludzie są uczestnikami tego dramatu. My uczestniczymy w dramacie dobra i zła, przede wszystkim w tej skrajnej formie, w tej ostatecznej formie zawsze chodzi o dobro i zło. A któż lepiej nie wnika w duszę człowieka, pokazując dobro i zło, zbrodnię i podłość, przestępstwo, ale też zdolność do nawrócenia niż Fiodor Dostojewski. Stąd w filozofii Tischnera obecność Dostojewskiego. Stąd obecność prystąpienia i nakazania.
Zbrodni i kary. Pokazuję te książki w wersji rosyjskiej, dlatego że w rozważaniach, które będę teraz toczył, będę się odnosił do oryginałów rosyjskich, aby odpowiedzieć, na ile inspiracje Tischnera są tylko inspiracjami, a na ile interpretacjami, a na ile ujmują istotę tego, co Fiodor Dostojewski chciał przekazać, bo wszystkie te formy korzystania z literatury Dostojewskiego są w filozofii Tischnera obecne. A więc prestупление i nakazanie, zbrodnia i kara. Bracia Karamazowy, a więc bracia Karamazow. Biesy. Nie należy tłumaczyć. I Dostojewski, idiota. Fiodor Dostojewski, dzieło idiota. Wszystkie te dzieła zajęły dużą część rozważań w dziełach profesora Tischnera. Ale dlaczego właśnie te dzieła, bo dają odpowiedź na pytania, które wciąż są bez odpowiedzi. To są pytania o dobro i zło. Skąd się bierze dobro i zło? Dlaczego zło nas pociąga? Dlaczego zło staje się treścią naszego dramatu? Dlaczego ten dramat istnieje? Bo dramat ma w sobie możliwość zwycięstwa dobra i tragedię wtedy, kiedy zwycięża zło. Zło, które według Tischnera kusi i grozi. Tischner zajmuje się tym dramatem dobra i zła we wszystkich dziełach. Ale szczególnie zajmuje się prawdą i kłamstwem przy okazji Raskolnikowa. Na czym polega prawda, a na czym polega kłamstwo? Przy dziele Bracia Karamazow zastanawia się nad tym, czy świat jest wart ludzkiej łzy, skąd bierze się cierpienie, dlaczego dzieci cierpią. Ale zastanawia się również nad wolnością człowieka. Czy my jesteśmy wolni? Dlaczego oddajemy naszą wolność? Dlaczego od niej uciekamy? W Biesach znów o wolności, ale też o złu, które przybiera postać samobójstwa, bo samobójstwo dla Fiodora Dostojewskiego jest złem, tym złem, które przynosi bies. Bies samowoli. Kiryłow i jego samobójstwo metafizyczne, takie nazwijmy. I idiota. Kniaź, który stał się Chrystusem, przyszedł w XIX wieku do ludzi, do Rosji i co go spotkało. Dlaczego właśnie Dostojewski? Nie tylko dlatego, że zajmuje się właśnie tymi wiecznymi pytaniami i wiecznymi odpowiedziami o Boga, o prawdę, o miłość i nienawiść. Również dlatego, że te odpowiedzi są do tej pory aktualne. Tischner napisze w jednym ze swoich dzieł, że jak długo żyjemy na ziemi, tak długo kręcił się będzie między nami złośliwy geniusz Kartezjusza lub wielki inkwizytor Dostojewskiego, siejąc ziarno niezgody. A więc te pytania są wciąż aktualne i warto się również dzisiaj w XXI wieku nad nimi zastanawiać. O wolności przy okazji Kiryłowa, tego z Biesów, które już wymieniałem, napiszę, że Kiryłow, ta tragiczna postać, jest przykładem, obrazem współczesnego doświadczenia wolności. Napiszę, że Dostojewski jeszcze dosadniej niż Fromm, Erich Fromm, pisał o ucieczce od wolności, pisał w legendzie o wielkim inkwizytorze z braci Karamazow.
I ta łza dziecka to cierpienie dzieci, które Iwanowi Karamazowi nie pozwala przyjąć Boga, każe mu zwracać mu bilet, odrzucać świat, który on stworzył. Dostojewski i inni, tak się będzie nazywać ta seria. Kim są ci inni? To są ci wszyscy filozofowie, których Tischner zaprasza do dyskusji wraz z Dostojewskim. To też pokazuje miejsce, jakie Dostojewski zajmuje w światowej literaturze, ale również w filozofii, bo Dostojewskiego czytają również inni filozofowie, powołują się na niego. To nie tylko Tischner analizuje. Szekspir, Goethe, Flaubert to są ci wszyscy, pisarze, których Tischner zaprasza do dyskusji. Z Polaków to jest Norwid, ale i Kępiński, ale też Kołakowski. Oczywiście bez Pisma Świętego trudno jest zrozumieć Dostojewskiego, podobnie zresztą jak i Norwida. Tymi innymi filozofami są również Sartre, są Camus, Hegel, Heidegger, Kierkegaard, Nietzsche, Kant, Levinas. Większość z nich znała Dostojewskiego, czytała i zajmowała się nim, inspirowała się nim. Camus w swoim dziele poświęcił cały rozdział Kiryłowi i jego wolności. Podobnie czynili inni. No dobrze, Dostojewski jest filozofem. Tischner zajmuje się nim, bo są to wielkie problemy ludzkości, problemy każdego z nas. Wiemy, że one są codzienne, że dotyczą nas, są aktualne. Ale co z tą polskością? W końcu chciał być filozofem Sarmatów, a więc Polaków. Tischner uważa, że polskość to nie genetyka, to nie badania DNA, to nie więzi etniczne. Polskość to więzi kulturowe wobec tego, co uważamy za polskie. A więc patriotą jest ten, kto rozwija polską kulturę. Myślę, że dzisiaj Tischner byłby wrogiem ruchu cancel, który jest taką formą dla mnie współczesnego barbarzyństwa, bo każe usuwać, zmieniać, unieważniać. W tym samego Dostojewskiego ja takie próby widzę i obserwuję. A więc więzi kulturowe. Patriotą jest ten, kto rozwija kulturę. Ale co ma tutaj Rosjanin do rozwoju polskiej kultury? Ma i to bardzo wiele, bo Tischner uważa, że kultura zawsze rozwija się, szczególnie ta kultura, która ma ten przymiotnik polski, rozwija się dlatego, że są inne narody, że są inne kultury. Rozwija się w spotkaniu, które może być tym, co łączy, ale może też być pewną formą konfrontacji z tym, z kim się spotyka. Fragment, który już kiedyś cytowałem, ale warto go przytoczyć. Jeśli polskość posiada naturę dialogiczną, a więc jest taką rozmową z innymi kulturami po to, aby określić swoją własną, dalej, a nie monologiczną, to znaczy, że inny, i tu wymienione jest Żyd, Niemiec, Ukrainian, Rosjanin, nie dołącza się do niej jako czysto zewnętrzna przypadłość, ale stanowi jej rdzeń. Aby Polak był Polakiem, potrzebuje innego jako partnera dialogu. A więc aby Polak był Polakiem, potrzebuje innego. Wiele osób zgodzi się na to, że potrzebuje Żyda, że potrzebuje Niemca, Ukraińca. Tischner uważa, że również potrzebuje Rosjanina do tego dialogu. Aby Polak był Polakiem, potrzebny jest również Rosjanin. Kolejny fragment, który mówi o tym, dlaczego jest to takie ważne.
W oczach innych odkrywa się siebie, własną wartość i godność własnej kultury. W kontakcie z inną kulturą, w kontakcie z Dostojewskim odkrywa się godność i wartość własnej kultury. Dalej. Wtedy też ten inny nie jest już obcym, którego trzeba poniżać, ale częścią własnej tożsamości, własnej substancji etycznej. Ograniczając się do Rosjanina, możemy powiedzieć, że Rosjanin jest częścią tożsamości w substancji etycznej Polaka. Rewolucyjne, wyzywające, prowokujące. Takie są wnioski z tego cytatu. I Tischner wtedy, kiedy to wypowiedział, wcale nie miał łatwiej, pisząc o Rosjaninie, Żydzie i Ukraińcu, z akceptacją, z przyjęciem otoczenia. Wobec tych, którzy uważają się za patriotów, którzy wykorzystują patriotyzm do swoich własnych politycznych celów. Ta siła połączalności, którą Tischner zaczerpnął z Norwida. Siła, a więc jakaś moc, coś się dzieje, ta kultura rośnie. Aby być Polakiem, trzeba mieć tę siłę i ta siła, ona rośnie wraz ze świadomością obecności innych narodów obok nas. Tischner wręcz napisze, świadomość narodową podsyca choćby bliskość Rosji w odniesieniu do Rosjan. A więc dzięki temu, że są obok Rosjanie, że graniczymy z Rosją, że są naszymi sąsiadami. Ja tu skupiam się tylko na Rosji i Rosjanach. Oczywiście każdy może rozwijać tę myśl dotyczącą innych narodów i gorąco zapraszam do robienia tego. A więc Rosjanin rozwija obecność Rosji, takiego sąsiada, sprawia, że nasza świadomość tego, że jesteśmy Polakami, rośnie. W innym fragmencie Tischner powie wręcz, że polskość, przeczytam ten fragment, a przecież Polska to z jednej strony wschód, Azja, cała Dostojewszczyzna, a z drugiej strony krytyka zachodniego oświecenia. Polskość to Dostojewszczyzna. Więc jedna strona Polski to to, co Dostojewski uważał za bycie Rosjaninem. Do Dostojewszczyzny jeszcze będziemy wracać. Ważne jest, abyśmy nie wykluczali tego kontaktu z Dostojewskim z naszej perspektywy polskości. Ktoś mi powie, że siła połączalności, no dobrze, ale trzeba akceptować kogoś drugiego, aby się z nim połączyć. Tak jak w małżeństwie się nie akceptujesz, nie łączysz się, chociaż w małżeństwie też często się nie akceptują, a trwają w związku ze sobą. Ale ta siła połączalności być może powinna dotyczyć tylko tych, których uznajemy za wartość, a wrogów nie. A przecież media uparcie, obsesyjnie chcą nam powiedzieć, są przekonane, że nasz sąsiad, Rosjanin jest naszym wrogiem. Na tyle obsesyjnie, że chcą nam powiedzieć, że albo on zginie, albo my, doprowadzić tę obsesyjność i wrogość do krańca, do tego, po którym zaczyna się, do tej granicy, za którą zaczyna się wojna. Niestety tak jest. Ta siła połączalności z wrogiem. Nie jest trudno przyjąć prawdę dla wielu Polaków. Dla mnie to jest dosyć sytuacja prosta i łatwa, bo mam mnóstwo osobistych doświadczeń, które są dobrymi doświadczeniami. Ale dla niektórych jest to trudne, tym bardziej, że media nie starają się tego podtrzymać. Siła połączalności.
w dziele To, co najważniejsze, w zbiorze dzieł księdza Józefa Tischnera, zasłużony dla propagowania jego myśli. Tu wyrazy szacunku szczere, otwarte dla Wojciecha Bonowicza, który propaguje i myśl Tischnera, i jego postać, to wszystko, co się z nim wiąże. Jest również ten fragment o sile połączalności. Tyle, że interpretując ten fragment we wstępie do artykułu, w którym on się znajduje, pan Bonowicz ma takie prawo oczywiście, tak ten fragment przedstawia. W koncepcji dialogicznej polskość mieści też w sobie rozmaitych innych Żydów, Niemców i Ukraińców. Rosjan już nie ma. Nie jest to takie proste zgodzić się, że Rosjanin stanowi część tożsamości Polaka. Wojciech Bonowicz nie zauważa obecności Dostojewskiego w filozofii Józefa Tischnera. Nie ma słowa o Dostojewskim w żadnym ze wstępów do wszystkich artykułów, które cytuję. To, co najważniejsze, Wojciech Bonowicz uważa, że Dostojewski nie jest tym, co najważniejsze w filozofii Dostojewskiego. I tu pozwolę sobie się z nim nie zgodzić. Być może uważa, że ta siła połączalności powinna dotyczyć tylko tych, których uważamy za wrogów. Być może jego inspiracją jest współczesna filozofia. De la guerre en philosophie, o wojnie filozofii, Bernard-Henri Lévy, współczesny filozof francuski, który pisze w takiej małej książeczce, którą kiedyś kupiłem na targach książki, pisze moje tłumaczenie o próżności dialogów filozofii, a więc tego wszystkiego, co Tischner uważał za wartość całej filozofii. O użyteczności posiadania wroga, bo to jest znak tego, że zerwaliśmy z dyktaturą opinii i o iluzji zgody w myśleniu. Bernard-Henri Lévy mówi również o tym, że filozofowie toczą spór ze sobą, który nigdy żadnego z nich nie przekonał. Wszyscy pozostają przy sobie, tylko utrwalają się podczas tych dyskusji w swoich przekonaniach. Bernard-Henri Lévy uważa również, że ten spór toczą ze sobą filozofowie, którzy już umarli i żywi. Ale tu jest nowość jego myśli. Ten spór toczą nie tylko filozofowie, którzy żyją dziś, tak jak Bernard Lévy z Platonem, ale również ci, którzy już umarli, toczą spór z tymi, którzy jeszcze wtedy, kiedy to pisali, się nie narodzili. Że już tworząc swoją filozofię, Platon odpowiada na zarzuty Heideggera, że czas nie ma tu znaczenia. Być może chodzi tu o to, że, tak ja to staram się rozumieć, że to idee nami rządzą i te idee trwają, a my tylko w nich uczestniczymy, a uczestnicząc uczestniczymy w czymś, co jest ponadczasowe, ponadtrwałe. Czy to oznacza, że nie należy w sile połączalności uwzględniać tego, kogo chcemy uważać za wroga? Nie decyduję, czy jest. Nie mam tu jakichkolwiek kompetencji i nigdy nie chciałbym takich mieć. Jednak Tischner, ten Tischner, którego często spotykałem na wykładach, na seminarium przez wiele lat, powtarzał często słowo: pokaż mi swojego wroga, a powiem ci, kim jesteś. Pokaż mi tego, kogo uważasz za wroga, a powiem ci, kim jesteś. Jak to rozumieć? Wróg jest naszym tworem, jest naszym wyobrażeniem wroga, jest obrazem pewnych antywartości
wobec tych wartości, które my stanowimy. Tymi, które my uważamy, że jesteśmy posiadaczami. Stąd też potrzeba izolacji od wroga. Trzeba się izolować, aby ten podział, wartość i antywartość była stała. My jesteśmy tylko dobrzy, ten inny jest tylko zły. My tylko szlachetni, ten inny tylko podły. Ten horyzont wrogości ma swoje granice. On kończy się wtedy, kiedy życie innego domaga się, moje życie domaga się śmierci tego innego i odwrotnie. Czy Tischner usunąłby dzisiaj Rosjan z siły połączalności? Nie. Czy wojna, która się toczy za naszą granicą, by go do tego zmusiła? Nie. Chcę przypomnieć, że Wojciech Bonowicz wydał swój zbiór bez Dostojewskiego w 2021 roku, a więc na długo przed wojną. Zbiór był tworzony jeszcze wiele lat wcześniej, a więc to usunięcie Dostojewskiego, ta próba usunięcia go, próba obwinienia go o dzisiejsze cierpienia ludzi, które się dzieją w wyniku wojny, jest czymś, z czym na pewno by się nie zgodził. Być może przypomniałby biblijną historię o Samarytaninie, który dla Żydów był wrogiem, którym nie należało przebywać, dokonywać rytualnego oczyszczenia po kontaktu z nimi, ale bliźnim okazał się właśnie Samarytanin. Być może zastanowiłby się nad przekazaniem miłości do nieprzyjaciół, na czym ona polega, czy to właśnie niezaborcza miłość do siebie samego, do nas samych nie czyni z innych wrogów. Do tych myśli będziemy wracać. I zakończenie, rozwiązanie zagadki. Miasto, o którym pisze Adam Mickiewicz, poeta polski, wieszcz, można powiedzieć, że poeta numer 1 polskiej literatury, pisał ten list w 1827 roku z Moskwy, właśnie ze stolicy Rosji. Trzeba też przypomnieć, że w 1823 roku Polski już nie było na mapie, była rozebrana, była podzielona między 3 zaborców: Austrię, Prusy i właśnie Rosję, w której to stolicy znajdował się Adam Mickiewicz. Ten cytat zamieścił w swoich rozważaniach Józef Czapski, twórca polskiej kultury w Paryżu, tak zwanej paryskiej kultury w Maison Lafitte. A i równocześnie malarz, ale też wspaniale wykształcony człowiek w Petersburgu. Uczestnik, członek Korpusu Paziów jego imperatorskiej wysokości przy ostatnim carze Mikołaju II. Równocześnie uczestnik wojny 1920 roku, wojny Polaków z bolszewikami, otrzymał Order Virtuti Militari. I równocześnie cytaty z Dostojewskiego, cytaty, które go inspirują, jego malarza, literata, bardzo obszerne i obfite, właśnie w tej książce, w tych rozważaniach o malarstwie. Cóż, refleksja na koniec. Świat jest bardziej bogaty, jest dużo bogatszy niż chcieliby tego propagandyści. I to propagandystów wkurza. I dobrze. I niech tak będzie. Dziękuję.